zatrzymać nad podstawowym problemem mężczyzn w dzisiejszym świecie, nad ojcostwem. Dzisiaj mężczyznom się podpowiada najróżniejsze kariery, które są sprzeczne z jego naturą, sprzeczne z ojcowaniem. Wszystkie idee indywidualizmu, wszystkie idee singlostwa nie prowadzą mężczyzn do szczęścia. No, co się proponuje mężczyznom? Jakie wizje, jakie kariery? Piotruś Pan, chłopczyk nieodpowiedzialny, zauważ, bawiący się z kwiatka na kwiatek. Może playboy, czy chłopczyk bawiący się na terenie seksualnym. Może macho, może szeryf strzelający, ale nie ma tam opiekuńczości, która jest niezbędnym elementem wzrostu i zarazem szczęścia mężczyzny. Czyli świat dzisiejszy nie oferuje żadnej sensownej wizji męskości. Mamy taką wizję. Sformułował ją akurat największy z rodu Polaków, Jan Paweł II. Dla katolików dodatkowo ważne, bo ogłoszone w autoritatis familiaris consortia, a więc w oficjalnym dokumencie, zabezpieczonym Duchem Świętym, byśmy powiedzieli. Ale dla każdego, również niewierzącego, jest to kopalnia wiedzy i kopalnia tej właśnie danie tego wzorca, tej podstawy, tej najistotniejszych elementów ojcostwa. Prześledźmy, co on mówi. Mężczyzna jest odpowiedzialny za wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny. Wszechstronny rozwój to jest wzrost. Mężczyzna ma pilnować, żeby wszyscy wzrastali. Nie żeby się gubili w jakichś fałszywych teoriach, by wzrastali do swoich ról, do których są stworzeni. Żeby i żona się nie zagubiła, żeby on się nie zagubił, żeby dzieciaki nie gubiły się w życiu. Ale poprzez co ma tą funkcję wypełnić? To jest bardzo ciekawe. Pierwsze to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Zupełnie mężczyźni z tego terenu uciekli. Zwalają to na kobiety. I cierpią z tego powodu. Tak, to dlatego żony bolą głowy na samą myśl o spróciu, się boją sprócia, bo mężczyzna nie jest opiekuńczy, nie jest odpowiedzialny za to. Gdyby mężczyźni przyjęli pełną odpowiedzialność, że żona nie miałaby się czego bać, to panowie zamiast kłopotu takiego, że jak wracam z domu, mówię o współżyciu, żona mówi: ojeju, znowu musisz? No dobra, tylko szybko, bo serial za chwilę. To spotyka większość mężczyzn. Zamiast tego kłopotu byśmy mieli inny. Wracam do domu zmęczony jak pies, padam na tapczan. A żona mówi: słuchaj kochanie, a może dzisiaj? A ja powiem: ojeju, znowu? Tak. Kobieta, która była otoczona odpowiedzialnością męską, w szczególności jej dzieci byłyby otoczone odpowiedzialnością męską, ona by się rozwinęła w dziedzinie seksualności tak, że wręcz mogłoby to stać się dla nas kłopotem. A my narzekamy, że żony nie chcą, że żony się migują, że mówią o bólu głowy. Tak, ale jest tego przyczyna. Właśnie ta. Kobiety się boją, bo mężczyzna nie wypełnia swojej pierwszej funkcji, odpowiedzialność za życie poczęte. Druga funkcja męska to jest udział w wychowaniu, wspólnie z żoną. Udział w wychowaniu. Są elementy w wychowaniu dzieci, których nie da żadna kobieta. Chodzi o pewne postawy, chodzi również o zabezpieczenie przed zagubieniem w życiu. Jest w tej chwili mnóstwo badań, wreszcie zajętości ojcostwem, które pokazują, że jeżeli dziecko ma dobrą więź z ojcem, nie ginie w alkoholizmie, nie ginie w seksie, nie ucieka w narkotyki, nie gubi się w sektach. Właśnie więź z ojcem okazuje się podstawowa dla wchodzenia w dorosłe życie, pozostając w świecie wartości domu rodzinnego. Trzecim elementem, przez który mężczyzna ma wypełniać swoje funkcje, to jest praca zawodowa na rzecz rodziny. Tak, to jest podstawowa odpowiedzialność mężczyzny. Kobieta też może pracować zawodowo, też może zarabiać, ale jak zarabia więcej od mężczyzny, to niech bardzo uważa, żeby on się nie poczuł niepotrzebny. Bo często dla mężczyzny to jest, przykro powiedzieć, jedyny element, który tak naprawdę dobrze wypełnia. Jeżeli nawet to będzie niedocenione, to rzeczywiście on się czuje tam zupełnie niepotrzebny. I jest czwarty punkt. On jest sformułowany przez papieża dla katolików, ale można go poszerzyć. To jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Ma być przykładem dla dzieci. Tak, dzieci będą podążać za przykładem ojca. Gdybyśmy ten punkt zmienili na przykład dojrzałej postawy człowieczej, to w zasadzie ten wzorzec jest uniwersalny, odpowiedni dla wszystkich mężczyzn na całym świecie. Odpowiedzialność za życie poczęte, udział w wychowaniu, praca zawodowa, byt bezpieczeństwa rodziny przez to i przykład dojrzałości człowieczej. Mężczyzna, który takim by był, który byłby wzorcem dla dzieci, na którego dzieci by patrzyły jak w obrazek, jak w bohatera, na którego żona by patrzyła i mówiła: co ja bym bez ciebie zrobiła? Jak ty jesteś mądry, jak ty jesteś dzielny, jak ty jesteś wspaniały. Ten mężczyzna by rósł i ten mężczyzna by był szczęśliwy, bo byłby w swojej roli. Panowie, nie dajmy się nabierać na te marne kariery, które nam świat podpowiada. Nie będziemy w nich szczęśliwi.